Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej strategii w czasach, kiedy Stany Zjednoczone zaczynają nową geopolityczną grę, kiedy w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej zachodzi wiele zmian, no i kiedy ciągle toczy się wojna za naszą granicą. Jaką powinniśmy mieć strategię? Do czego powinniśmy dążyć? Jakie cele powinniśmy sobie wyznaczać i jakich narzędzi powinniśmy używać? O tym za chwilę w Układzie Otwartym. Jak zawsze bardzo dziękuję wszystkim patronom i zachęcam do dołączenia do tego fantastycznego grona. Przypominam też, że co rano możecie Państwo słuchać Układu Porannego, serwisu 6 najważniejszych pogłębionych informacji z poprzedniego dnia. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Magierowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Teraz jest taki moment, kiedy należy przedstawić gościa, co on robi. Więc Marek Magierowski, jak Państwo wiecie, był wiceministrem spraw zagranicznych, był ambasadorem Rzeczpospolitej w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu. Wcześniej przez wiele lat był dziennikarzem, a od dzisiaj jest dyrektorem programu Strategia dla Polski w Instytucie Wolności. I to jest nasz news. Dzień Bardzo dobry. mi miło. A to jest Instytut Wolności, który założyłem 12 lat temu, także jest mi bardzo, Marku, miło, że do nas dołączyłeś i że razem będziemy zajmować się tym, co jest bardzo ważne, czyli strategią. Zacznę od pytania, czy twoim zdaniem Polska ma dziś strategię na najbliższe 5, 10, 15 lat? Czy polskie elity polityczne wiedzą, gdzie jest cel, do którego dążymy? Być może ma elementy strategii na poszczególnych odcinkach frontu walki z rzeczywistością i w najróżniejszych obszarach życia politycznego, gospodarczego i społecznego. Natomiast na pewno nie ma strategii spójnej. Ta strategia niestety nie dotyczy to wyłącznie naszego kraju. Zazwyczaj kończy się na najbliższej konferencji prasowej. To jest strategia, która kończy się na najbliższych wyborach, czy to parlamentarnych, czy prezydenckich. Mało kto myśli o Polsce w perspektywie 10, 20, czy nawet 50 lat. Ja czasami w moich rozmowach z amerykańskimi, między innymi partnerami, przytaczałem bardzo ryzykowny skądinąd przykład Chin, które, jak wiemy, nie są państwem demokratycznym, mówiąc najoględniej, ale są w stanie wymyślić swoją strategię właśnie na najbliższe dekady. Nie zawsze im się udaje realizować te cele. My często śmiejemy się, pamiętając o 5-latkach słynnych jeszcze z czasów komunizmu, ale tak naprawdę w dzisiejszych czasach, kiedy toczy się naprawdę bardzo ostra, intensywna rywalizacja, szczególnie właśnie na polu gospodarki, najnowszych technologii, sztucznej inteligencji, to taka strategia także Polsce, nie tylko Chinom, nie tylko Ameryce, nie tylko Niemcom, nie tylko tym najważniejszym graczom dzisiaj globalnym, ale także Polsce bardzo by się przydała. No i tym chcemy się zajmować w Instytucie Wolności. Temu dedykowany jest program, którym będziesz kierował. Nie będziemy opowiadać teraz szczegółowo, czym będziemy się zajmować, bo będziemy się zajmować ogólnie strategią dla Polski. Będziemy organizować szereg debat oraz powstanie też pewien dokument, ale o tym opowiemy, kiedy on będzie. Ale też mogę powiedzieć, że od lat przygotowujemy kadry, które mają się tą strategią zajmować, ją tworzyć albo potem ją wdrażać. Prowadzimy szkoły przywództwa. I tutaj jeszcze jedno ogłoszenie. Z okazji przyjścia Marka do Instytutu Wolności i z okazji otwarcia tego programu, dla nas bardzo ważnego, Strategia dla Polski, chcieliśmy zaprosić kilka osób. Postanowiliśmy jakby dołożyć 5 miejsc do naszego poolu słuchaczy najbliższej edycji Szkoły Przywództwa, która rozpocznie się już w najbliższy piątek, 17 stycznia. I możecie Państwo dołączyć do tego grona w ten sposób, że napiszecie króciutki tekst na temat tego, co waszym zdaniem, jak powinna waszym zdaniem wyglądać strategia dla Polski, co jest dziś najważniejsze dla naszego kraju. Ten tekst nie powinien być dłuższy niż strona. Macie na to tylko 2 dni, do środy. Jeśli chcecie uczestniczyć w tym programie, który trwa
8 weekendów, w którym wykładowcą będzie m.in. Marek Magierowski, ale będzie też Andrew Michta, znany Państwu bardzo dobrze, będzie Rajmund Andrzejczak, będzie generał Tomasz Piotrowski, będzie generał Waldemar Skrzypczak, będą czołowi polscy przedsiębiorcy jak Krzysztof Pawiński czy Stefan Batory. Sławek Dębski. Będzie Sławek Dębski, który jest byłym szefem PiSM-u, wybitnym ekspertem do spraw międzynarodowych. Będzie Rafał Modrzewski, twórca ISAI i wielu, wielu innych. I ludzi zajmujących się sprawami międzynarodowymi, strategicznymi i wielu przedsiębiorców i czołowych polskich menadżerów. Możecie do tego dołączyć na normalnych warunkach, chociaż jedna osoba, która napisze najlepszy tekst, nas przekona, bo my we dwóch będziemy o tym decydować, dostanie 50% zniżkę w cenie od ceny naszego kursu. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie szkolaprzywództwa.pl. Ta szkoła, 10. edycja, bardzo ważna dla nas, poprawiona w stosunku do poprzednich, rozpocznie się w piątek. Zgłoszenia możecie kierować na adres spiw@instytutwolności.pl. To wszystko znajdziecie w opisie. Zachęcam. Bardzo znakomite grono wykładowców, znakomite grono słuchaczy, bo już to grono prawie 100 ludzi, którzy zostali przez nas wybrani. Już to są naprawdę bardzo, bardzo ciekawe postaci. Myślę, że to jest bardzo ważne to, co powiedziałeś o kształceniu, wychowywaniu nowych kadr, które miałyby rządzić Polską w najbliższych dekadach. Pamiętam, zresztą chyba nawet tutaj w tym programie przytaczałem przykład moich spotkań z młodymi Izraelczykami swego czasu, 16-17-letnimi, z którymi rozmawiałem głównie o kwestiach historycznych, ale zawsze pamiętając o tym, że to są właśnie ludzie, którzy za 30-40 lat będą premierami, ministrami spraw zagranicznych, członkami rządów po lewej czy po prawej stronie w Izraelu, wykładowcami akademickimi, dziennikarzami, prawnikami, architektami, ludźmi z najwyższej półki, jeśli chodzi o elity społeczne w Izraelu i warto rzeczywiście już dzisiaj z takimi ludźmi młodymi rozmawiać, przekonywać ich do naszych racji, a gdy przełożyć to na nasze poletko, to rzeczywiście to jest fantastyczny pomysł, żeby dzisiaj rozmawiać o tym, co moglibyśmy dla Polski wspólnie zrobić, mówiąc górnolotnie, ale właśnie w perspektywie 10-20 lat, kiedy ci ludzie, którzy są i będą absolwentami szkoły przywództwa, rzeczywiście trafią do różnych instytucji, do różnych być może także organizacji międzynarodowych, będą reprezentować Polskę znów, niezależnie od barw partyjnych, bo chyba zgodzimy się tutaj, że zależy nam na tym właśnie, żeby to była instytucja jak najbardziej apolityczna, myśląca nie o partii tej czy innej, nie o ideologii lewicowej czy prawicowej, tylko myśląca właśnie o tym, jak powinna się rozwijać Polska. Potwierdzam, to jest bardzo ważne. Jesteśmy ponadpartyjni. Mamy u nas ludzi o bardzo różnych poglądach. Mamy ludzi, którzy zresztą pracowali dla poprzedniego... Co może być niestety też obciążenie. Tak, i którzy pracują dla obecnego rządu. Mamy ludzi, którzy już pozakładali świetne firmy, bo szkoła jest dla młodych ludzi, ale nie tak bardzo młodych. To jest dla ludzi w wieku 25-40. Więc zapraszam jeszcze raz. Macie ostatnią szansę do środy z okazji rozpoczęcia programu Strategia dla Polski, dołączenia Marka Magierowskiego. Mamy 5 miejsc. Możecie Państwo dołączyć. Najlepsza osoba dostanie 50, która napisze najlepszy tekst. Krótki, podkreślamy, bo jest mało czasu. Do środy dostanie 50% zniżki. Marku, przejdźmy do rzeczy. Gdybyś miał powiedzieć, gdzie twoim zdaniem Polska powinna być za 15 lat? Nie nasuwają mi się oczywiście same banały dzisiaj, natomiast ja wyobrażam sobie Polskę jako kraj, który jest silny wewnętrznie, natomiast być może trochę cichszy na arenie międzynarodowej. Jest wiele modeli oczywiście funkcjonowania różnych państw, które są dużo bardziej rozwinięte, szczególnie gospodarczo od Polski. Ja mimo różnych różnic ideologicznych zawsze z dużym podziwem patrzyłem na to, jak rozwijają się państwa skandynawskie na przykład, prawda? Które wewnętrznie są bardzo silne pod wieloma względami, chociaż oczywiście borykają się z najróżniejszymi problemami. Ostatnio tym problemem jest głównie imigracja, ale to są kraje bardzo stabilne i politycznie, i gospodarczo, potrafiące myśleć właśnie przyszłościowo, potrafiące myśleć w perspektywie co najmniej 1 czy 2 dekad, bardzo mocno stawiające na rozwój nowych technologii, zdające sobie sprawę też z pewnych uwarunkowań geograficznych,
i jakby zachowujące w tym kontekście zdrowy rozsądek. Przypomnę tylko, że nasze relacje z państwami skandynawskimi, szczególnie z tymi, które należą do NATO, a dzisiaj na szczęście większość z nich już jest razem z nami w sojuszu, to są bardzo dobre relacje z uwagi na to, że świetnie rozumiemy, czym jest dzisiejsza Rosja, prawda? To jest jeden z tych elementów, które nas łączy i myślę, że powinno nas łączyć dużo więcej. Tu wspominałeś nazwisko Rafała Modrzewskiego, współzałożyciela firmy ICEYE, która produkuje mikrosatelity z ogromnym sukcesem, działa też między innymi na rynku amerykańskim i to jest firma polsko-fińska, założona przez Polaka i przez Fina. I to jest świetny przykład na to, jak możemy się rozwijać, wykorzystując właśnie tego typu kanały, tego typu kontakty i tego typu podobieństwa historyczne, społeczne, geograficzne właśnie między nami a państwami skandynawskimi. Także chciałem też podkreślić, że ta strategia dla Polski będzie się po części, nie we wszystkich obszarach oczywiście, ale po części opierać także na doświadczeniach skandynawskich, także na doświadczeniach środkowoeuropejskich. Myślę, że Polska, często definiujemy nasz kraj jako lidera regionu. Ja myślę, że to trochę za mało, dlatego że cały czas jakby wciskamy sami siebie w ten taki paradygmat i w ten schemat Europy Zachodniej i Europy Wschodniej czy Środkowo-Wschodniej, z którego tego schematu powinniśmy moim zdaniem jak najszybciej wyjść. Tym bardziej, że ta nieszczęsna żelazna kurtyna, która dzieliła dwie części kontynentu przez kilka dekad po II wojnie światowej, wciąż niestety istnieje, nie fizycznie, ale w mentalności, w głównej mierze społeczeństwie zachodnim. I z tego trzeba jak najszybciej wyjść. I ten mit powinniśmy obalić, że my jesteśmy wciąż na dorobku, że my wciąż gonimy świat, czy gonimy zachodnią Europę. Więc jeżeli pytasz ogólnie, jak Polska powinna wyglądać za 15 lat, to powinna być to Polska, która wyzbyła się już wszystkich kompleksów i która wyzbyła się właśnie, która wyszła z tego mentalnego schematu podziału na Europę Zachodnią i na Europę Wschodnią. Kiedy byłeś w Stanach Zjednoczonych, to akurat trafiłeś na czas niezwykle ważny, wojna na Ukrainie, bardzo silna, zdecydowana reakcja Polski, bardzo mocne zaangażowanie Polski, kluczowe dla przebiegu tej wojny, bo jak wiemy, bez Stanów Zjednoczonych, ale też bez Polski, bez humbu w Jasionce, bez tej pierwszej fali pomocy czołgów i sprzętu, sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej, mimo że dziś też nie wygląda niestety dobrze. Czy w Stanach Zjednoczonych bardzo się zmienił wizerunek Polski, bo ja często o tym słyszałem. Tak? Często sam tego doświadczałem, rozmawiając w Stanach z różnymi ludźmi, że postrzegają Polskę jako ciągle, inaczej jako państwo, które w kwestii bezpieczeństwa zachowuje się bardzo poważnie, odpowiedzialnie, który może być odpowiedzialnym partnerem Stanów, ale na ile jeszcze jest te stare mapy mentalne, ten stary wizerunek polskiej, siermiężnej, biednej, postkomunistycznej jeszcze jest tam utrwalony? Oczywiście, że ten wizerunek Polski, o którym wspomniałeś na końcu, jest nadal niestety dość silny i bardzo ciężko jest przełamywać te stereotypy. Oczywiście inna jest percepcja, jeśli mówimy o elitach waszyngtońskich szczególnie, o politykach, biznesmenach z najwyższej półki, ludziach pracujących w think tankach, którzy wiedzą, gdzie leży Polska, wiedzą, jak ważną rolę dzisiaj odgrywa w Europie, znają historię, wiedzą, czym była Solidarność, potrafią wymienić kilka postaci historycznych, polskich, godnych, że tak powiem, podziwu. No ale umówmy się i powiedzmy sobie brutalnie, to jest naprawdę bardzo wąska grupa ludzi. W przypadku większości społeczeństwa amerykańskiego Polska wciąż jest krajem co najwyżej postkomunistycznym właśnie i to przekonanie jest nadal bardzo głębokie, wracając do tego wątku, który poruszaliśmy wcześniej. Rzeczywiście od momentu inwazji rosyjskiej na Ukrainę ten wizerunek bardzo mocno się zmienił. Głównie z uwagi na to, że tak mocno zaangażowaliśmy się jako społeczeństwo, ale też władze i lokalne, i państwowe
tak mocno zaangażowały się w pomoc ukraińskim uchodźcom, to zrobiło ogromne wrażenie na Amerykanach we wszystkich, że tak powiem, warstwach społecznych. Natomiast ja często też powtarzałem, że owszem, staliśmy się, cytując ich samych, mówiłem, że staliśmy się światową potęgą humanitarną, ale też często wracałem do tego, jak bardzo zdumieni byli różni ludzie, którzy odwiedzali Polskę, między innymi amerykańscy kongresmeni, członkowie Izby Reprezentantów i senatorzy, naszym na przykład, biorąc pod uwagę bardzo wąski odcinek, przygotowaniem logistycznym. Jak znakomicie wszystko funkcjonowało, kiedy zaczęły się na przykład te dostawy broni i nie tylko, także pomocy humanitarnej na Ukrainę. Jak znakomicie wszystko funkcjonowało dzięki właśnie temu, jak bardzo i rząd, i władze lokalne, i społeczeństwo, i organizacje pozarządowe zaangażowały się w pomoc Ukrainie i Ukraińcom. I to też robiło na nich ogromne wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że każdy kraj postkomunistyczny, jeżeli mówimy o percepcji właśnie, o stereotypach, każdy kraj postkomunistyczny kojarzy się z pewnym takim bałaganem organizacyjnym, administracyjnym, logistycznym właśnie. Tymczasem my wręcz przeciwnie, nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale moim zdaniem pod tym względem właśnie organizacyjnym, logistycznym Polska już wiele lat temu prześcignęła wiele innych krajów, nawet Europy Zachodniej. Przy całym moim szacunku na przykład dla, teraz już jako były dyplomata mogę sobie pozwolić na wymienianie nazw niektórych krajów w krytycznym kontekście, przy całym szacunku dla współczesnych Niemiec i rozwoju gospodarczego, który ostatnio jakby trochę zgrzyta, to często słyszę opowieści od samych Niemców też, jak bardzo są zaskoczeni rozwojem technologicznym w Polsce. Znaczy w wielu obszarach Niemcy są daleko, wiele lat za nami, co jest nadal dla nas, dla wielu Polaków pewnym zaskoczeniem, dla Niemców chyba jeszcze większym, ale dotyczy to nie tylko naszych sąsiadów w Europie. Ja pamiętam opowieść o mojego przyjaciela Witka Dzielskiego, ambasadora w Kanadzie, wciąż jeszcze, którego serdecznie pozdrawiamy, który kiedyś opowiadał mi, że z okazji wizyty ministra zdrowia w poprzednim rządzie Prawa i Sprawiedliwości, Adama Niedzielskiego, spotkał się on ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem i pokazywał mu na telefonie komórkowym różne rozwiązania technologiczne pozwalające lepiej funkcjonować pacjentom w Polsce. No wiadomo, wszyscy narzekamy na służbę zdrowia, ale akurat w przypadku niektórych rozwiązań, e-recepty, skierowań, które natychmiast pojawiają się na naszych telefonach i właściwie weszliśmy niemalże już całkowicie w obieg bezpapierowy pod tym względem, no to tenże kanadyjski odpowiednik, przypomnę, mówimy o Kanadzie, tenże kanadyjski odpowiednik naszego ministra zdrowia był mocno zaskoczony, mówiąc najdelikatniej, tym, jak bardzo Polska, także taki kraj jak Kanada, jest w stanie prześcignąć w tak drażliwych obszarach. Tak, wiele rzeczy nam się udało i one są dostrzegane i jesteśmy również postrzegani jako taki kraj odpowiedzialny w kwestii bezpieczeństwa, ale też nie oszukujmy się, znaczy, żebyśmy sobie nie ulukrowali tego obrazu. Myśmy podjęli, poprzedni rząd, obecny to kontynuuje, ważne decyzje dotyczące wzmacniania polskiej armii, dotyczące zakupów, modernizacji i tak dalej. Tylko na razie to jesteśmy jeszcze w głębokim lesie. I tu jest jeszcze, tu mam wrażenie, że tu mamy lepszy wizerunek niż jest naprawdę. I tu mamy ogromną pracę do wykonania, również koncepcyjną. Tym też będziemy się zajmować, prawda? Jak ma wyglądać polska armia? Jeden konkretny przykład, jako że już wspominaliśmy o krajach skandynawskich, no to właśnie element choćby obrony cywilnej, prawda? Który w krajach skandynawskich bardzo dobrze funkcjonuje. Pewnie wielu naszych widzów czytało wiele artykułów o tym, jak funkcjonuje obrona cywilna w takich krajach jak Finlandia czy Szwecja. To jest ogromny wysiłek państwa właśnie, żeby uświadomić obywatelom zwykłym, jak ważny jest to element całego systemu obrony. W Polsce myślę, że to rzeczywiście szwankuje. Ja doceniam starania między innymi ministra Jacka Siewiery, którego obaj przecież doskonale znamy, który często o tym wspomina, ale myślę, że trochę nam brakuje właśnie takiego włączenia wyższego biegu w rozmowie na temat obrony cywilnej. I proszę mi wierzyć, że
niezależnie od tego, ile amerykańskich czołgów kupimy, ile F-35 pojawi się na polskim niebie, jak zaawansowaną technologią będziemy się posługiwać, to obrona cywilna tak naprawdę jest absolutnie kluczowa, szczególnie właśnie w kontekście geograficznym czy geopolitycznym i w kontekście, w obliczu no naprawdę cały czas istniejącego i chyba raczej narastającego zagrożenia ze strony Rosji. Więc owszem, kupujmy, zwiększajmy wydatki na obronność, ale pamiętajmy też o takich elementach, które czasami gdzieś tam umykają, a które są w moim przekonaniu równie istotne, jeśli nie najistotniejsze, w przygotowaniu nas do odpukać, to jest chyba akurat malowane drewno, do naprawdę najgorszych scenariuszy. No i sama kwestia armii, tak? Znaczy, to nie jest tak, jak powiedziałem, że ta armia już jest taka, jaka chcemy. Myślę, że ona wygląda gorzej, niż wielu z nas sobie wyobraża, pomimo tego, że wyspowo w wielu miejscach jest naprawdę nieźle. Być może to jest też ryzykowne porównanie, ale w porównaniu z armiami innych krajów Europy Zachodniej naprawdę wyglądamy całkiem przyzwoicie i to paradoksalnie to nie jest, że tak powiem, optymistyczne stwierdzenie, ponieważ ja bym wolał, żeby armie takich krajów jak Niemcy, Belgia, Holandia czy paru jeszcze innych wyglądały no nieco lepiej dzisiaj. Mhm. No i mimo wszystko nasza też to jest jeszcze ogromna praca do wykonania. No i wokół takich spraw musimy budować porozumienie ponad podziałami, tak? Nie chodzi o to, żeby zasypywać różnice między ugrupowaniami politycznymi. To jest naturalne. Polska Jeśli pozwolisz, a propos budowania tego apolitycznego porozumienia, szczególnie w kontekście polityki obronnej. Przytoczę opowieść o spotkaniu, które miałem zaszczyt poznać Stefana Hadleya, to jest były doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Busha juniora. Zostałem zaproszony na promocję jego książki. Jego książka to był zestaw pod redakcją, nie napisana przez niego osobiście, pod redakcją Stefana Hadleya, zestaw dokumentów, które administracja odchodzącego wówczas młodego prezydenta Busha pozostawiała administracji prezydenta Obamy. I to jest książka 800-stronicowa, która została opublikowana w zeszłym roku, dlatego że dopiero w zeszłym roku zostały ściągnięte klauzule tajności z pewnych dokumentów, które w tej książce się znalazły. I to są dokumenty mówiące to są analizy polityki międzynarodowej i polityki obronnej Stanów Zjednoczonych w najróżniejszych obszarach, począwszy od relacji z Rosją, poprzez relacje z Chinami, wojnę w Afganistanie, Irak, i tak dalej. 800 stron dokumentów, w których zawarta została ocena poprzedniej republikańskiej administracji, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, gdzie pewne rzeczy można poprawić, przekazana nowej demokratycznej administracji. I za każdym razem, kiedy sobie przypominam to spotkanie i rozmowę ze Stefanem Hadleyem, to uzmysławiam sobie, że nigdy chyba nie dojdziemy do momentu, w którym my nie mamy jakby doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego w takiej strukturze politycznej, jaka istnieje w Stanach Zjednoczonych, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której czy to będzie doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta RP, czy to będzie minister obrony, czy to będzie premier, przekazujący następnemu premierowi taką 800-stronicową książkę, no to wtedy będziemy mogli rozmawiać rzeczywiście o tym, jaką strategię dla Polski można kształtować. Tu się z tobą nie zgodzę, że nigdy, bo po to robimy i ten program, i Instytut Wolności, i Szkołę Przywództwa, żeby to się stało. Tak? My chcemy, zwłaszcza ten program, którym ty będziesz kierował, adresować do obu stron. I chcemy, żeby Instytut Wolności stał się miejscem, gdzie eksperci z jednej i z drugiej strony mogą ze sobą normalnie rozmawiać. Nie udowadniając sobie, kto jakie popełnia błędy, czy kto jest gorszy, kto lepszy, tylko będziemy tego szukać... nie unikniemy oczywiście, ale będziemy szukać punktów wspólnych, tak? Po to, żeby się wyrobić sobie zbliżone zdanie w strategicznych dla Polski sprawach, które są ponad podziałami ideowymi, tak? A co do których intuicyjnie prawie każdy z nas się zgadza. I tym chcemy się zajmować podczas szeregu naszych spotkań. Zresztą pierwsze spotkanie tego typu odbędzie się dzisiaj. Dzisiaj, w dniu, w którym nagrywamy ten program, będzie
Zaprosiliśmy grupę dyplomatów, chyba z 20-30 dyplomatów z bardzo różnych krajów przyjdzie, plus grupa absolwentów Szkoły Przywództwa, plus przedsiębiorcy. Będziemy rozmawiać o priorytetach Polski w prezydencji, o priorytetach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, bo uznajemy, że Unia Europejska jest bardzo ważna, a również uznajemy, że Stany Zjednoczone są bardzo ważne i temu będzie poświęcone drugie spotkanie. Tak, O relacjach- za 10 dni panel, w którym będę miał przyjemność uczestniczyć, także z Andrew Michtą, wspomnianym przez ciebie wcześniej, oraz z Januszem Reiterem, byłym ambasadorem RP w Waszyngtonie. I w Berlinie. I w Berlinie tak też, był. oczywiście. Więc to jest, pokazujemy, w jaki sposób chcemy działać i chcemy rozmawiać. Tego typu wydarzeń będzie więcej. Bo to jest ciągle, ja mam takie głębokie poczucie, że to jest tak bardzo potrzebne. Jesteśmy 2 tygodnie temu chyba, był tutaj w studiu Marek Budzisz i odbyliśmy taką bardzo mocną rozmowę, która odbyła się dużym echem, w którym Marek stawiał bardzo ciężkie oskarżenia pod adresem obecnych elit politycznych obu stron. Te strony prowadzą ze sobą taką walkę, tak naprawdę ryzykują niebezpieczeństwo Polski i grają z ogniem w sytuacji, kiedy z jednej strony tak wielkie wyzwania i szanse stoją przed nami, a z drugiej strony tak wielkie Dopowiem jedno zdanie tak też wielkie w tym zagrożenia. kontekście, jeśli pozwolisz. Zresztą, jeśli Państwo nie oglądaliście, polecam bardzo tę rozmowę z Markiem. Kolejna Budziszem. paralela, to dlatego, to właśnie z powodów bardzo głębokich podziałów politycznych i ideologicznych w Izraelu w ostatnich 2-3 latach, między innymi doszło do 7 października i do bardzo poważnego osłabienia państwa izraelskiego w szerokim rozumieniu tego słowa. Więc podziały polityczne, powtarzam, są nieuniknione, są nawet potrzebne w normalnym życiu politycznym, w normalnej demokracji, natomiast kiedy przekracza się kolejne czerwone linie, kiedy rzeczywiście, powiem to brutalnie, jeżeli jedna strona oskarża drugą stronę, a druga pierwszą o to, że są zdrajcami ojczyzny i właściwie trudno sobie wyobrazić kolejne równie drastyczne oskarżenia, to znaczy, że doszliśmy do ściany. I dopóki się od tej ściany nie odbijemy i nie zaczniemy ze sobą rzeczywiście w miarę normalnie rozmawiać, kłócić się, spierać, ale jednak rozmawiać, to będzie coraz gorzej. Dobrze wspomniałeś o Izraelu, który znasz znakomicie, ale też pamiętam, miałem tam taką refleksję, kiedy bodajże 2 lata temu robiłem reportaż stamtąd właśnie o tych podziałach głębokich w społeczeństwie i w elitach, o tych walkach wewnętrznych. I pamiętam, jak co najmniej 2 czy 3 osoby, z którymi rozmawiałem, mówiły mi to, że my jesteśmy w tak dramatycznym momencie historii, kiedy możemy być tak łatwo zaatakowani, a skupiamy się na wewnętrznej walce. No i 10 miesięcy, to było w styczniu, w październiku stało się to, co się stało a nam się wydaje, że nam się to nie zdarzy. Otóż nam też się może to zdarzyć. Oczywiście mamy nadzieję, że nie. Przechodząc do takich bardzo też konkretnych, do rzeczy, o których dzisiaj się mówi, dzisiaj się debatuje. Nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, cokolwiek o nim nie sądzimy, ewidentnie rozpoczyna nową, wielką geopolityczną grę. Te jego zapowiedzi dotyczące Grenlandii, Kanady, kanału panamskiego, również zakończenia wojny na Ukrainie, cokolwiek one tak naprawdę znaczą, jakkolwiek je zdekodujemy, co za tymi słowami idzie, oznaczają jedno. Stany Zjednoczone chcą przebudować strefy wpływów. I chcą odbudować swoje strefy wpływu w różnych miejscach. Z jednej strony się chcą wycofać, ale z drugiej strony w innych miejscach chcą być bardzo aktywnie obecne. I pytanie, jaką my w tej sytuacji powinniśmy prowadzić politykę, bo z jednej strony, tu niedawno miałem też rozmowę z Andrew Michtą na ten temat, który jakby tłumaczył, skąd takie podejście Stanów Zjednoczonych, skąd zrozumiałe, ale z drugiej strony, jak ja słyszę, że wyobrażam sobie, że Stany budują swoje strefy wpływów, to pewien gość w Moskwie myśli sobie, fantastycznie, to o to nam chodziło, podzielmy się, to jest wasza strefa wpływów, to jest moja strefa wpływów. I ta sytuacja jest dla nas bardzo ryzykowna. Jaką twoim zdaniem powinniśmy prowadzić politykę w tej sytuacji? Jak grać? Bo mamy z jednej strony pewną szansę być dobrym partnerem Stanów, ale z drugiej strony ta ich polityka też nie zawsze musi być dla nas korzystna. Twoja uwaga na temat prezydenta Putina i jego ewentualnej reakcji na takie, a nie inne zachowanie prezydenta Trumpa jest bardzo trafna i oczywiście najbardziej niebezpieczna ze wszystkich tych konsekwencji, które możemy sobie wyobrazić, obecnych zapowiedzi
prezydenta elekta, które oczywiście mogą się nie spełnić w momencie, kiedy Donald Trump zostanie zaprzysiężony, sformuje swój gabinet i zacznie się prawdziwa, realna polityka i podejmowanie realnych decyzji. Ciężko w tej chwili przewidzieć. Ja już jestem zbyt stary, żeby tutaj rzucać na wiatr różne prognozy Bez geopolityczne. przesady z tą twoją starością. Natomiast zacznę, zanim wrócę do tego wątku, zacznę od końca, czy raczej od początku. To znaczy te wszystkie jego zapowiedzi i próby, jak stwierdziłeś, przemodelowania pewnego porządku geopolitycznego, globalnego, wynikają właśnie z pewnego takiego przekonania bardzo głębokiego, że jesteśmy może nie jeszcze u szczytu, ale na bardzo zaawansowanym etapie rywalizacji politycznej i gospodarczej z Chinami dzisiaj. Co z naszego punktu widzenia oczywiście nie jest korzystne, ponieważ zawsze przy tego typu debatach sprawy dotyczące wpływów Rosji, tego, co się dzieje w Europie Środkowo-Wschodniej, jakby w sposób naturalny są spychane na drugi plan. Chiny to jest temat, który będzie moim zdaniem zajmował umysły i prezydenta Trumpa i jego najbliższych współpracowników zajmujących się kwestiami polityki międzynarodowej bezpieczeństwa, między innymi Marco Rubio, sekretarza stanu, który jest uznawany właśnie za jastrzębia, jeśli chodzi o relacje amerykańsko-chińskie, począwszy od właśnie pewnych werbalnych pogróżek, a skończywszy na konkretnych działaniach ekonomicznych, nakładaniem wysokich ceł na produkty z Chin, czy zaostrzenie polityki dotyczącej dopuszczania chińskich firm na amerykański rynek i tak dalej. Więc możemy, myślę, oczekiwać, szczególnie w tych pierwszych miesiącach, bardzo takich drastycznych i radykalnych działań w tym obszarze ze strony nowej republikańskiej administracji i kiedy widzimy, na jakich obszarach, jakich regionach geograficznych skupia się Donald Trump. Mówiąc o kanale panamskim, czy o Grenlandii właśnie, to najczęściej gdzieś tam w tle pojawiają się wpływy chińskie. Na Grenlandii na przykład jest tylko jedno tak naprawdę lotnisko międzynarodowe, gdzie jest odpowiedni pas startowy, na którym zresztą lądował i startował samolot z wielkim napisem Trump, wiozący na Grenlandię z wizytą kurtuazyjną Donalda Juniora Trumpa tydzień temu. I to właśnie Chińczycy zaoferowali Grenlandii rozbudowę tego lotniska, budowę kolejnych lotnisk, które pozwolą na lepszą komunikację nie tylko wewnątrz wyspy, ale też ze światem zewnętrznym. W przypadku Panamy oczywiście też mamy do czynienia z wpływami chińskimi. Trump w wszystkich swoich oświadczeniach oczywiście bardzo mocno przerysowuje realne wpływy chińskie w różnych obszarach świata, ale trudno zaprzeczyć, że Chińczycy dosyć mocno się rozpychają i pod względem politycznym, i pod względem gospodarczym. I ja nie dziwię się absolutnie, że to, iż Chińczycy są tak bardzo zainteresowani Grenlandią i starają się za wszelką cenę udowodnić światu, że są państwem arktycznym, chociaż oczywiście do Arktyki geograficznie im bardzo daleko, ale że są państwem żywo zainteresowanym tym, co dzieje się w tym obszarze świata, z uwagi na topniejące lodowce, z uwagi na to, że otwierają się nowe szlaki handlowe. Nic dziwnego, że Chinom, potędze handlowej wszak, tak bardzo zależy na tym, żeby swoją obecność w tym rejonie świata zwiększyć i tym samym Amerykanom zależy na tym, żeby tę obecność jak najbardziej ograniczyć czy przyhamować. To, że w przeszłości pewne rzeczy negocjowano, rozmawiano o pewnych najbardziej radykalnych rozwiązaniach za zamkniętymi drzwiami, w kuluarach. Dla prezydenta Trumpa oczywiście to jest zupełnie nowa rzeczywistość. On woli rozgłos, on woli jaskrawość, woli rozmawiać i negocjować z pozycji siły. Do tego potrzebuje mediów, do tego potrzebuje rozgłosu właśnie i dlatego to wszystko nas tak drażni. Ja przypomnę, że Amerykanie kilkakrotnie próbowali kupić po prostu Grenlandię. Już nie wspominam o tej wcześniejszej zapowiedzi z 2019 roku prezydenta Trumpa, o której dosyć szybko zapomniał zresztą, nadziewając się na bardzo gwałtowny sprzeciw pani premier Danii, Mette Frederiksen, ale też
przypomnę, że w 1946 roku, tuż po II wojnie światowej, prezydent Harry Truman taką propozycję również złożył. Więc Tak. te zakusy amerykańskie na przejęcie Grenlandii trwają od wielu lat. Pytanie brzmi, myślę, że ciekawe, na ile, ostatnio zresztą rzeczywiście prezydent elekt trochę ucichł w tym temacie. Pytanie brzmi, czy na przykład dowiedział się, ile Ameryka będzie musiała dopłacać do Grenlandii, której budżet dzisiaj funkcjonuje właściwie tylko w dużej mierze na dotacjach, subsydiach, które otrzymuje z Kopenhagi. Ale jest chyba $500 miliarda rocznie. No, ale tak czy inaczej, jak wiemy, dla prezydenta Trumpa każdy cent jest ważny, więc jeżeli się dowie, na ile Ameryka na tym skorzysta, a na ile może na tym stracić, to może zmienić zdanie. Być może, ale nie wiemy tego, na ile jego słowa przełożą się na działania. Przyzwyczailiśmy się za poprzedniej kadencji, że dużo mówi, a potem jest bardzo dużo zamieszania i znacznie mniej efektów, ale też, co powtarzają rozmaite osoby znające dobrze te kręgi republikanów, mówią, że teraz jest dużo lepiej przygotowany, że ta kadencja będzie inna, że będzie dużo bardziej konsekwentny i będzie wdrażał to, co mówi. Tego nie rozstrzygniemy dzisiaj, my tego nie wiemy, ale nie możemy tego wykluczać, że tak będzie. Tak czy inaczej wiemy, jaki mniej więcej będzie trend w jego działaniu. Tak? To będzie America First, izolacjonizm albo budowanie wpływów, a niekoniecznie współpracy. Tak? Używanie siły ekonomicznej, może nie siły militarnej, ale siły ekonomicznej do osiągania celów. Ale pozwól, że jakby sformułuję pytanie, bo wrócę do pytania. Jak w tej sytuacji powinniśmy się zachować my, Polska? Jaką powinniśmy mieć strategię wobec Stanów Zjednoczonych? Wiedząc oczywiście, znając nasze siły i nasz potencjał, że jesteśmy państwem średniej wielkości, o średnim potencjale, rosnącym, atrakcyjnym i ciekawym, ale jednak nie zostaniemy głównym partnerem Stanów Zjednoczonych i państwem, z którego prezydent czy premier dzwoni do Białego Domu i wywiera mocny wpływ, ale jakiś wpływ możemy pewnie wywrzeć. Jakąś grę musimy prowadzić. Jak kiedyś sobie rozmawialiśmy tu poza studiem w ostatnich dniach o naszych planach, mówiliśmy bardzo dużo o północno-wschodniej flance NATO, o tym, że powinniśmy budować sojusz wokół Morza Bałtyckiego, bo tam są państwa nam bliskie z perspektywy militarnej, ale również gospodarczej i również, wydaje się, politycznej, że ten region Europy może być atrakcyjnym partnerem dla Stanów i my też jakby możemy być ciekawi jako taki koordynator czy lider tego regionu na północ, a nie na południe. W moim przekonaniu kluczowe pytanie brzmi, do jakiego stopnia prezydent Trump zdaje sobie sprawę z wagi sojuszy, w które są zaangażowane Stany Zjednoczone na różnych płaszczyznach i jak bardzo te sojusze tak naprawdę wzmacniają Amerykę. Ja często powtarzam, że najgorszym rozwiązaniem z naszego punktu widzenia i w ogóle z punktu widzenia, w cudzysłowie, wolnego świata, byłaby sytuacja, w której Stany Zjednoczone pod administracją republikańską zaczęłyby traktować między innymi NATO tak samo jak traktują ONZ. To znaczy jako organizację, która realizuje interesy wszystkich, tylko nie Stanów Zjednoczonych. I takie jest, może nie powszechne, ale bardzo popularne przekonanie wśród elit konserwatywnych, republikańskich w Stanach Zjednoczonych, że Organizacja Narodów Zjednoczonych jest tak naprawdę obciążeniem dla Stanów Zjednoczonych dzisiaj. I najchętniej Ameryka by się, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, z tej instytucji wymiksowała. I nie chodzi tutaj oczywiście wyłącznie o finansowanie pewnych agent ONZ-owskich. Mieliśmy między innymi debatę wiele miesięcy temu o tym, o finansowaniu organizacji, która się zajmuje, UNRWA, organizacji, która zajmuje się uchodźcami palestyńskimi. Swego czasu prezydent Trump podjął decyzję o ucięciu finansowania, a Stany Zjednoczone były największym darczyńcą i tak dalej. Tak moglibyśmy wymieniać różne przykłady, jak bardzo pewne decyzje nowej administracji amerykańskiej mogą wpłynąć na funkcjonowanie takiej instytucji jak Organizacja Narodów Zjednoczonych. I teraz, jeżeli to przekonanie o niekorzystnym wpływie różnych organizacji międzynarodowych na rolę i na wagę Stanów Zjednoczonych na tej globalnej szachownicy przełoży się też na postrzeganie Sojuszu Północnoatlantyckiego, będziemy mieli bardzo poważny problem. Będzie bardzo ciężko wtedy przekonać Amerykanów, że Sojusz Północnoatlantycki to jest rozmowa na zupełnie inny temat. No to zupełnie inna organizacja.
I Owszem, Stany tylko ja Zjednoczone mówię- odgrywają w niej zupełnie inną rolę i mają też z tego korzyści. Tak jest i o tym właśnie mówię. To znaczy, należałoby zacząć naprawdę bardzo mocno już dzisiaj przekonywać amerykańskie elity, że NATO to nie jest organizacja, z której tak łatwo Amerykanom po pierwsze będzie zrezygnować, a po drugie rezygnacja z... Nie chodzi nawet o to, że Ameryka teraz będzie trudniej, bo po pewnych zmianach prawnych w Stanach Zjednoczonych jakby dużo bardziej trudne byłoby wycofanie się formalne, fizyczne Ameryki z Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale chodzi o ograniczenie obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Europie, o ograniczenie finansowania pewnych projektów i tak dalej, i tak dalej. Znaczy NATO może naprawdę niestety odczuć bardzo boleśnie, mam nadzieję, że nie, ale może odczuć bardzo boleśnie pewną zmianę w mentalności amerykańskiej. No, choćby sam przykład, że z różnych wypowiedzi Donalda Trumpa i wielu jego współpracowników wynika, że nie do końca spotyka się ze zrozumieniem pewien system finansowania NATO. Znaczy, ja nadziałem się na kilka takich wypowiedzi, z których wynikało, że w przekonaniu Trumpa jest jakiś wspólny budżet, do którego dokładają się państwa natowskie i niektóre z nich jakby albo się w ogóle do tego budżetu nie dokładają, albo nie dokładają się w wystarczającym stopniu i dlatego też Ameryka musi przejąć większość tego finansowego ciężaru. Oczywiście to funkcjonuje zupełnie inaczej. I oczywiście prezydent Trump ma rację, że wiele krajów nie spełnia swoich obowiązków w tym zakresie, w przeciwieństwie do Polski. My też mamy rację, ciągle podnosząc ten temat i nawołując naszych sąsiadów do tego, żeby zwiększyli swoje wydatki na obronność. Tutaj co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. No ale znowu, kilka dni temu usłyszeliśmy z ust prezydenta Trumpa, że kraje NATO powinny zwiększyć swoje wydatki do 5% swojego PKB. No, możemy oczywiście podwyższać cały czas te wskaźniki i te poprzeczki, tylko pytanie brzmi, co z tego tak naprawdę realnego wyniknie. Ważne jest też to, na co te pieniądze Oczywiście, są że tak. wydawane. Ja naprawdę byłbym szczęśliwy, gdyby się okazało, że dzisiaj, jeśli dobrze pamiętam, 12 albo 13 krajów tylko w NATO spełnia ten obowiązek wydawania co najmniej 2% PKB na obronność. Ja cieszyłbym się, gdyby wszystkie kraje ten obowiązek spełniały, co pewnie w najbliższym czasie nie będzie możliwe. Cieszyłbym się jeszcze bardziej, gdyby wydawały 5%, tylko no, musimy pewnie obracać się w pewnej sferze realności. Czyli zgadzamy się co do tego, że powinniśmy przekonywać, pokazywać Stanom Zjednoczonym, nowej administracji korzyści również dla Stanów Zjednoczonych z istnienia Paktu Północnoatlantyckiego. To jest taką dosyć konstatacją zabawną, no, że prezydent Stanów Zjednoczonych, który był już 5 lat był szefem państwa, nie wie, jak bo NATO skupiliśmy się funkcjonuje. oczywiście na NATO. Ja mówię trochę szerzej o sojuszach. Znaczy, Ameryka musi zdawać sobie sprawę z tego i mam nadzieję, że prezydent Trump zda sobie sprawę z tego, że Ameryka bez sojuszników jest słabsza, a nie silniejsza. Więc sytuacja, w której dochodzi do pewnych napięć, mówiąc najdelikatniej, między na przykład Stanami Zjednoczonymi a Danią, w kontekście Grenlandii i jej suwerenności, czy też zależności, no to jakby nie wzmacnia ani Stanów Zjednoczonych, nie wzmacnia Danii, nie wzmacnia NATO, której to organizacji oba kraje są członkami, więc mówimy szerzej o sojuszach. Jest taka organizacja nieformalna pięciorga oczu. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, które dzielą się informacjami wywiadowczymi. To jest ewenement na skalę światową, ponieważ jak wiemy, Amerykanie nie są zbyt chętni do dzielenia się swoimi informacjami wywiadowczymi. Żaden kraj zresztą nie jest, ale Amerykanie szczególnie. Więc wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której ten sojusz się rozpada z tego czy innego względu i niektóre kraje, dwa przykłady. Po pierwsze, prezydent Trump zapowiedział, że de facto wydali ze Stanów Zjednoczonych obecnego ambasadora Australii Kevina Rudda, byłego premiera tego kraju zresztą, któremu pamięta jakąś tam bardzo krytyczną wypowiedź wobec prezydenta Trumpa. Wypomniał mu ją, więc zobaczymy, czy spełni
tę pogróżkę, ale na pewno jakikolwiek ruch w stosunku do ambasadora Australii w Stanach Zjednoczonych spotka się z odpowiednim odzewem ze strony Canberry i jakby wprowadzi napięcie w relacjach między Australią a Stanami Zjednoczonymi. Słyszymy też, że dochodzą do nas pogłoski, że prezydent Trump ma zamiar zareagować w sposób nawet drastyczny na to, co wydarzyło się podczas kampanii prezydenckiej, kiedy premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer, lejburzysta, lewicowiec, wysłał do Stanów Zjednoczonych grupę swoich doradców, żeby pomogli w kampanii Kamali Harris. Znowu, Donald Trump, człowiek pamiętliwy, doskonale to pamięta, albo ktoś mu o tym przypomniał. I jeśli dojdzie do znowu zwiększenia napięcia między Londynem a Stanami Zjednoczonymi, a Waszyngtonem, co jeszcze jakiś czas temu wydawałoby się zupełnie niemożliwe i absurdalne, ale dzisiaj to jest, jak się okazuje, możliwe, no to wyobraźmy sobie teraz, wracając do początku tego wątku, jak to wpłynie na relacje w tej koalicji pięciorga oczu, która wymienia się informacjami wywiadowczymi. Brytyjczycy mówią, o nie, to my w takim razie ograniczamy wymianę wywiadowczą z wami. Australijczycy mówią, o nie, my również musimy jakoś na to zareagować. Czy Ameryka będzie dzięki temu mocniejsza, czy słabsza? I to są trudne pytania oczywiście, na które nie ma łatwych odpowiedzi, ale myślę, że prezydent Trump i jego ludzie zajmujący się polityką międzynarodową i polityką bezpieczeństwa muszą sobie na takie pytania odpowiedzieć. Takie sytuacje są bardzo ryzykowne i niebezpieczne, również dla Polski. Też również niezależnie od naszych sympatii i losów, nie jest w naszym interesie informowanie, bieganie do Mar-a-Lago, a w przyszłości do Białego Domu i donoszenie na tym, co złego powiedział o obecnym prezydencie polski premier czy polski minister spraw zagranicznych, nawet jak gadali rzeczy, których nie powinni gadać, które nie były mądre, mówiąc wprost, tak? Znaczy, my musimy myśleć interesem państwa, a nie naszych niechęci partyjnych czy politycznych. Patrząc przez pryzmat swojego doświadczenia w Waszyngtonie, co byś teraz doradził? Znaczy, co twoim zdaniem Polska, twój przyszły następca w Waszyngtonie, co polskie państwo, jaką powinniśmy dziś prowadzić politykę wobec Stanów? Jakie ruchy powinniśmy wykonywać? Czy takie ekwilibrystyki, jak na przykład z Benjaminem Netanyahu i zapewnieniem, że nic mu się nie stanie, jak przyjedzie do Polski, czemukolwiek służą? No ja mam takie poczucie, że niektóre decyzje, szczególnie ta, o której wspomniałeś, dotycząca premiera Netanyahu, szukam odpowiednio dyplomatycznego Już nie jesteś słowa. dyplomatą, luz. Tak, ale mimo wszystko staram się nie wyrażać opinii w sposób zbyt drastyczny. To są dziwne decyzje. Widać wyraźnie, że brakuje koordynacji między różnymi ośrodkami władzy. Tutaj akurat w dosyć paradoksalny, zaskakujący sposób i prezydent Duda i premier Tusk zdaje się, że mieli podobne zdanie. Może inaczej, może nie mieli podobnego zdania, ale jakby zbiegło się ono w bardzo kluczowym momencie całej dyskusji o tym, czy zapewnić glejt premierowi Netanyahu, który tak tak miał czy nie inaczej przyjechać. do Polski nie przyjedzie. I to jest oczywiście, powiem tak, ja wiele się nauczyłem od naszych towarzyszy izraelskich, jeśli chodzi o dyplomację i prowadzenie polityki międzynarodowej w sposób taki dużo bardziej asertywny niż to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni. To jest zawsze bardzo merkantylne podejście. Jest pewna lista żądań, jest pewna lista oczekiwań, jest pewna lista ofert. I tak wielokrotnie przytaczałem różne anegdoty z tym związane. Pamiętam najróżniejsze wizyty polskich polityków w Izraelu, którzy zawsze, niezależnie od tego, z kim rozmawiali, jaki był ich partner i z jakiej instytucji izraelskiej pochodził, to zawsze byli pytani o to, kiedy przeniesiemy im ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. To było pierwsze pytanie, na które się natykali. Widać było, mówiąc poważnie, bardzo dużą konsekwencję w tym, jak była prowadzona polityka międzynarodowa poszczególnych rządów w Izraelu. Zazwyczaj to był rząd premiera Netanyahu, jak wiemy, najdłużej rządzącego przywódcy w tym kraju, ale nie tylko.
Więc znów, mówiąc o strategii dla Polski, marzy mi się właśnie taka polityka międzynarodowa, która będzie trochę bardziej asertywna. I w tym konkretnym przypadku, oczywiście decyzja, ja osobiście jestem jej krytykiem, bo uważam, że na wielu płaszczyznach nie przyniesie ona nam niczego dobrego, a nie przyniesie nam na pewno żadnych bardzo materialnych, konkretnych korzyści. Ja wyobrażam sobie sytuację, w której znów za zamkniętymi drzwiami, nie w stylu Donalda Trumpa, ale jednak za zamkniętymi drzwiami, dochodzi do spotkania, na którym mowa jest o ewentualnych decyzjach polskiego rządu w kontekście tego nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. I my mówimy, słuchajcie, no, sytuacja jest bardzo trudna, bardzo skomplikowana z prawnego punktu widzenia i bardzo kosztowna, więc to jest nasza cena, to są nasze koszty. Jaka jest wasza, moi drodzy przyjaciele, reakcja? Ja tak czy inaczej pewnie nie doszłoby do żadnego dealu, ale przynajmniej sytuacja byłaby jasna. A może była taka propozycja? Nie Tylko wiem. nie wiem, czy złożona przez któregoś z ambasadorów, czy polskiego ambasadora w Waszyngtonie, czy w Izraelu. Proszę pytać obu panów. Nie mamy, to powiedziałem ironicznie, gdyż nie mamy w żadnym z tych krajów ambasadorów, mamy kierowników placówek ciągle. Natomiast oczywiście to jest sytuacja bardzo niedobra z naszego punktu widzenia, ale właśnie nie dlatego, że potem są konsekwencje. Wspominałeś o tym, jak reaguje prezydent Putin na tego typu historie, tak? No. Dobra, a Marek, wytłumacz mi jedną rzecz, bo może ty to rozumiesz. No siedziałeś w środku, tak? Siedziałeś w jednym miejscu i w drugim i słyszałeś głosy polskich rządzących i z jednego i z drugiego obozu. Po co to zostało zrobione? Bo to zrobimy wspólne dzieło prezydenta i rządu. Oczywiście między sobą rozgrywali coś tam, ale czemu to Pamiętajmy, wydaje mi się, że decyzja, nie mam oczywiście wiedzy na ten temat, to są tylko moje przypuszczenia, wydaje mi się, że decyzja prezydenta Dudy wynikała z faktu, że chciałby on podtrzymać dobre relacje z prezydentem elektem Donaldem Trumpem tuż przed jego zaprzysiężeniem, zważywszy na to, że jednak te relacje amerykańsko-izraelskie dzisiaj są na bardzo szczególnym etapie. Znaczy, premier Netanyahu zyskał w osobie prezydenta Trumpa oraz tych ludzi, którzy trafią do jego administracji w najbliższych dniach, bardzo poważnego i bardzo wiernego sojusznika. Miał ogromne problemy z administracją demokratyczną i to w przypadku prezydenta Baracka Obamy i potem w przypadku prezydenta Bidena. Dzisiaj ta sytuacja zmieniła się radykalnie. Nie wiem, czy o 180 stopni, ale o 150 na pewno. Więc premier Netanyahu będzie miał w Białym Domu naprawdę bardzo poważnego sprzymierzeńca i sprawa nakazu aresztowania stała się bardzo takim drażliwym tematem w relacjach Stanów Zjednoczonych nie tylko z Izraelem, ale też z innymi krajami, które w pewnym momencie musiały się albo muszą nadal się deklarować, co zrobić z tym fantem w sytuacji, w której premier Netanyahu będzie musiał odwiedzić, czy zechce odwiedzić ten czy inny kraj. I oczywiście zdecydowana większość krajów, te, które złożyły takie deklaracje, zapowiedziały, że będą przestrzegać swoich zobowiązań jako sygnatariusze statusu rzymskiego i będą i są gotowe implementować te regulacje. No tak, a myśmy zrobili coś innego i to jeszcze publicznie, głośno, z przytupem. Najpierw prezydent śle list, potem rząd podejmuje jakąś specjalną I pod względem, tylko dokończę... A czy twoim zdaniem tam jakiś rachuneczek poszedł do Waszyngtonu albo do Izraela z Pałacu Prezydenckiego albo z MSZ-u? Mówię o pewnym sposobie myślenia stricte politycznego. I jest to po części zrozumiałe. Tak? Jeżeli chcemy utrzymać dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi, jeżeli widzimy, że prezydent Trump reaguje bardzo gwałtownie, agresywnie na arenie międzynarodowej, to w tej sytuacji pokazanie, że my jesteśmy po tej samej stronie, że my jesteśmy sprzymierzeńcami także premiera Netanyahu w tym kontekście, a tym samym dołączamy do obozu tych, którzy są prawdziwymi, wiernymi sojusznikami państwa izraelskiego w tych trudnych czasach. Znów, pod względem politycznym można to tak zanalizować, że staje się to po części
zrozumiałe. Pytanie brzmi, na ile będzie efektywne, na ile my z tego skorzystamy. Pamiętajmy o tym, że jest przygotowywana ustawa w Kongresie, która przewiduje nakładanie sankcji także nie tylko na członków, na sędziów Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale także na wszystkie te osoby, wszystkich tych polityków, jest taki zapis w tej ustawie, w projekcie ustawy, na wszystkich tych polityków, którzy będą zaangażowani właśnie w implementację tego nakazu aresztowania, czy jakichkolwiek innych działań sądu, trybunału w stosunku, w relacjach z choćby państwem izraelskim. Także jest to, byłby to bardzo gwałtowny zwrot. Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone nie podpadają pod jurysdykcję Trybunału, Izrael też nie, formalnie, więc mogą sobie pozwolić na tego typu nacisk na inne kraje, ale ten nacisk także może objąć polskich polityków. Przenieśmy się do Europy. Mówiliśmy o Stanach Zjednoczonych. To jeden bardzo ważny, strategiczny kierunek dla Polski, ale oczywiście Europa i Unia Europejska to drugi. Kochamy i mamusia, i tatusia. Musimy być i tu, aczkolwiek nie jako dziecko, tylko jako partner w tej organizacji. Tak samo jak powinniśmy podchodzić partnersko do Stanów Zjednoczonych, oczywiście znając różnice, ale nie pozwalając sobie też wciskać wszystkiego, co nam nasz zacny, potężny sojusznik proponuje. Jaki sposób powinniśmy dzisiaj grać w Unii Europejskiej? Bo mamy taką sytuację, że z jednej strony zaczynamy właśnie prezydencję, mamy sytuację polityczną, w której obecny rząd jest lepiej politycznie połączony z rządami innych państw, więc przynajmniej tak komunikacyjnie jest łatwiej. Na ile możemy tę sytuację wygrać również wobec Stanów Zjednoczonych? Bo tu będzie się rodzić napięcie, tak? Tego prawie możemy być pewni, że napięcie między Europą, między Unią a Stanami Zjednoczonymi, czy między poszczególnymi państwami a Stanami Zjednoczonymi będzie. No i z jednej strony możemy grać z tymi dużymi państwami europejskimi, pewnie powinniśmy, ale z drugiej strony na ile tutaj możemy wchodzić, na ile nam się opłaca wchodzić w starcie ze Stanami, na ile my możemy tu odegrać jakąś swoją rolę i być jakąś rolę moderatora też pełnić. Mówiąc na chłodno, obiektywnie, to będzie bardzo trudne zadanie dla premiera Tuska czy dla ministra Sikorskiego, gdyż rzeczywiście, jeżeli jednym z priorytetów naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej jest podtrzymywanie czy wręcz pogłębianie dobrych relacji transatlantyckich ze Stanami Zjednoczonymi. I ten priorytet został ustalony, jak pamiętamy, wiele miesięcy temu, zanim jeszcze wiedzieliśmy, że nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Donald Trump, który ma trochę pewnie bardziej krytyczne zdanie o Unii Europejskiej jako takiej niż jego ówczesna konkurentka, to będzie to rzeczywiście poważne wyzwanie. Jak znaleźć ten złoty środek między realizowaniem tego priorytetu, czyli rzeczywiście przekonywaniem naszych europejskich partnerów, że dobre relacje, sojusznicze relacje i polityczne, i ekonomiczne ze Stanami Zjednoczonymi są fundamentalne dla Unii Europejskiej, a z drugiej strony jak zachować się w sytuacji, w której na przykład Donald Trump nałoży sankcje na produkty importowane z Unii Europejskiej, z państw należących do tej organizacji, w tym albo także... podniesie cła. Właśnie o tym mówię. W tym także z Polski. Pamiętajmy o tym, że jeżeli Donald Trump zdecyduje się na wojnę handlową, konflikt, spór z Unią Europejską w tej czy innej sferze, to ten konflikt odbije się i to bardzo negatywnie też na naszej gospodarce. I zazwyczaj bywa tak, że tego typu wojny handlowe najgorzej i z najbardziej dalekosiężnymi skutkami wpływają na te mniejsze, na te trochę słabsze gospodarki. Ja się bardzo cieszę, że polska gospodarka się tak szybko rozwija i gonimy, a nawet przeganiamy niektórych naszych partnerów z Unii Europejskiej, ale to jest ostatnia rzecz, o jakiej powinniśmy marzyć, czyli o wojnie handlowej między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Wracając do twojego pytania o to, jak powinniśmy się dzisiaj
zachowywać. Mam nadzieję, że dzisiaj wspomnimy jeszcze raz o tym panelu dzisiejszym, który się wieczorem odbędzie. Na pewno będzie intrygujący. Myślę, że powinniśmy się wyzbyć złudzeń i kieruję tutaj akurat te słowa szczególnie właśnie do koalicji rządzącej w Polsce, wyzbyć złudzeń, iż Unia Europejska jest organizacją charytatywną, altruistyczną, której głównym zadaniem jest realizacja interesów politycznych i gospodarczych wszystkich członków w sposób, że tak powiem, egalitarny. Nigdy tak nie było, nie jest tak dzisiaj i nigdy tak nie będzie. I niestety, znów, jako były dyplomata mogę to powiedzieć wprost, Unia Europejska jest w dużej mierze pewnym zestawem narzędzi, które pozwalają na realizację interesów narodowych poszczególnych państw członkowskich. I wiedzą o tym doskonale Niemcy, wiedzą o tym Francuzi, wiedzą Holendrzy i my też powinniśmy o tym doskonale wiedzieć. I oczywiście możemy mieć usta pełne frazesów o tym, jak bardzo zależy nam, Polsce, na tym, żeby Unia Europejska się rozwijała, żebyśmy korzystali z jak najlepszych relacji wewnętrznych między poszczególnymi członkami Unii. Natomiast jeżeli zapomnimy o tym, że powinniśmy, nawet nie, że możemy, ale że powinniśmy właśnie te unijne, najróżniejsze narzędzia wykorzystywać po to, żeby wzmacniać polską gospodarkę, żeby wzmacniać nasze wpływy i naszą rolę w Unii Europejskiej, to nie będziemy nigdy w stanie dobrze z naszego członkostwa w Unii korzystać. No, znów przytoczę przykład naszego zachodniego sąsiada, który opanował tę sztukę do perfekcji i wykorzystuje Unię Europejską, a także na przykład wspólną walutę do tego, żeby wzmacniać niemiecką gospodarkę. Dzisiaj idzie im trochę gorzej, ale znów kolejne pytanie, które powinniśmy sobie zadać, bo też widzę taką nomen omen schadenfreude wśród wielu przedstawicieli tej konserwatywnej, prawicowej części polskiej sceny politycznej, że bardzo dobrze się stało, że niemiecka gospodarka popadła w kryzys. My tutaj teraz pokazujemy, że to my jesteśmy w stanie z Niemcami rywalizować. Niestety niemiecka gospodarka popadająca w kryzys to jest też bardzo, bardzo mocno pulsujące czerwone światło dla naszej gospodarki. Powinniśmy raczej trzymać kciuki za to, żeby Niemcy z tego kryzysu jak najszybciej wyszły, bo to jest w interesie także nas samych. Czy twoim zdaniem mamy potencjał do tego, żeby umieć tak rozegrać interesy Unii w latach, które już nie są dla Polski tak łatwe, w tym sensie, że jak wstępowaliśmy 20 lat temu, byliśmy krajem biednym i nieźle wykorzystaliśmy ten czas w Unii. Tak? Znaczy, umieliśmy wykorzystać, ale głównie pod kątem absorpcji środków, które rzeczywiście były bardzo duże. Ta ilość pieniędzy, która tu wpłynęła na rozmaite projekty infrastrukturalne zwłaszcza, była ogromna i to nieźle wykorzystaliśmy. Nie wykorzystaliśmy, moim zdaniem, prawie zupełnie wpływów politycznych. Nie nauczyliśmy się tego budować, no ale też, może trzeba zrozumieć, byliśmy po prostu słabi, byliśmy też mentalnie na to niegotowi. Czy dzisiaj, twoim zdaniem, jesteśmy na to mentalnie gotowi i czy mamy umiejętności doprowadzić do tego, że w sytuacji, w której już nie będziemy dostawać tak dużo środków z rozmaitych funduszy, a w pewnym momencie w ogóle przestaniemy je dostawać i staniemy się płatnikiem netto, żeby umieć tę sytuację dobrze wykorzystać, żeby ona nam pomagała. Jako społeczeństwo pewnie tak, ale pamiętajmy, że wszystko zawsze kończy się na decyzjach podejmowanych przez elity polityczne. I mam takie poczucie, że powtórzę raz jeszcze, że szczególnie ten obecny rząd, niestety też pozwolę sobie na delikatną krytykę, nie do końca rozumie, jakim zestawem narzędzi może dysponować w Unii Europejskiej. My się trochę odsłoniliśmy, zapomnieliśmy o tym, pod jak ogromnym naciskiem jesteśmy ze strony naszych teoretycznie partnerów. Co masz na myśli, mówiąc odsłoniliśmy? W takim sensie, że przestaliśmy w tak intensywny sposób dbać o nasze interesy własne, wewnętrzne, gospodarcze. Nie twierdzę, że poprzedni rząd robił to w sposób bardzo dobry
czy dobry, też popełniał masę błędów, też niepotrzebnie wchodził w niektóre spory z pewnymi instytucjami unijnymi, bez wątpienia. Mam wrażenie, że byliśmy na wojnie z Unią Europejską w wielu sprawach. Tak, ale A retorycznie na pewno. w ostatnim czasie oczywiście trochę się zaniedbałem, ale przecież przez wiele lat jeszcze jako dziennikarz śledziłem to, co się dzieje w Unii Europejskiej i nie tylko, w zachodniej Europie szeroko rozumianej. I proszę mi wierzyć, że wojny Polski, kolejnych rządów, nie tylko rządów Prawa i Sprawiedliwości, z Komisją Europejską czy z innymi instytucjami europejskimi, to w porównaniu ze sporami, które toczyły inne kraje europejskie, zachodnie, to naprawdę nie było niczym nadzwyczajnym. Czy mówimy o Włoszech, czy mówimy o Grecji, czy mówimy o Holandii. Tego typu spory były na porządku dziennym zawsze. Między innymi właśnie dlatego, że te wszystkie kraje, które wymieniłem, trochę lepiej chyba zdają sobie sprawę z tego, do czego służy Unia Europejska. Chyba zgodzimy się co do tego, że potrzeba nam znajomości tych narzędzi, potrzeba nam umiejętności, potrzeba nam ludzi, którzy umieją to robić. Tu jest olbrzymia praca do wykonania. Z jednej strony zgromadzenia specjalistów, z drugiej strony wspierania ich przez państwo i wspierania ich przez kolejne rządy, że jeśli ten rząd umieści jakąś grupę sprawnych ludzi, trzeba zakładać, że tak się w końcu stanie, to że następny rząd nie zacznie od tego, że wymiecie wszystkich, tylko będzie kontynuacja, będzie jakaś budowana pamięć instytucjonalna i będziemy lobbować na rzecz Polski, a nie na rzecz przedstawicieli PiS-u czy Platformy w Komisji Europejskiej. Ja wyobrażam sobie sytuację, w której każdy następny rząd, i to byłaby najzdrowsza opcja, w której każdy następny rząd usuwa urzędników niekompetentnych, a zostawia kompetentnych. I ewentualnie uzupełnia jakby ten zestaw o swoich nominatów. Oczywiście także tutaj wielkim optymistą nie jestem, ale na pewno zawrzemy to w naszej strategii dla Polski. Kiedyś pamiętam jeszcze jako publicysta napisałem tekst bodajże w tygodniku Do Rzeczy, kiedy premier Tusk został szefem Rady Unii Europejskiej i napisałem wtedy tekst o tym, że oczywiście gratuluję mu, że cieszę się z tej nominacji, mimo jakby różnic ideologicznych, politycznych, no to jednak mamy do czynienia z pierwszym polskim politykiem, który obejmuje tak zacne stanowisko w Unii. Natomiast napisałem w tym tekście też, że chyba jednak wolałbym wymienić to stanowisko Donalda Tuska na 100 stanowisk w najróżniejszych dyrektoriatach Komisji Europejskiej w takich kluczowych punktach, jakby węzłach europejskiej polityki. Bo świetnie tę sztukę opanowali Włosi, Hiszpanie, już właśnie o Niemcach czy Francuzach nie wspominając, którzy często nie dostają tak wysokich stanowisk w różnych instytucjach unijnych, ale właśnie na tych średnich i niższych szczeblach są wszędzie. Jak się rzuci kamieniem w Brukseli, to się trafi w Hiszpana albo Włocha i odgrywają ale naprawdę przede wszystkim rolę. w Niemca. Bo oni w tym byli najlepsi, najbardziej skuteczni wspólnie z Francuzami. Ale po prostu my musimy się tego nauczyć. Tak, ale jeszcze jedno. Znowu, wracając do tych bardzo głębokich toksycznych podziałów politycznych w Polsce. Dlaczego tak trudno nam jest walczyć o najwyższe stanowiska w organizacjach międzynarodowych? Kolejny przykład, najświeższy. Dyskusja o przyszłości prezydenta Andrzeja Dudy, czy powinien trafić do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na jakie stanowisko. Proszę zwrócić uwagę, że w każdym tak naprawdę kraju, powiedzmy w większości krajów Europy Zachodniej, gdyby się okazało, że głowa państwa stara się, czy pojawia się taki pomysł, żeby ustępujący prezydent, kończący swoją drugą kadencję, który nie chce kontynuować swojej kariery politycznej w danym kraju, ale chce właśnie objąć jakieś stanowisko międzynarodowe, stara się o to, żeby wylądować tu czy tam, no to zazwyczaj pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy nawet jego przeciwnikom politycznym,
w kraju jest właśnie taka. No dobrze, mimo tych wszystkich podziałów, różnic, sporów wcześniejszych, uznajemy, że powinien zapanować pewien konsensus i będziemy wszyscy wspierać tę kandydaturę. W Polsce proszę sobie zrobić listę na przykład byłych premierów, czy byłych ministrów spraw zagranicznych, czy byłych prezydentów też, którzy mogliby być naszymi kandydatami Polski na różne stanowiska w organizacjach międzynarodowych i każda taka kandydatura staropolskim obyczajem jest natychmiast ściągana w dół, I dotyczy stricte z to, powodów powiedzmy jasno, politycznych. obu Oczywiście. stron. Absolutnie. Przez 8 poprzednich lat mieliśmy dokładnie to samo. Stricte z powodów politycznych. Więc znów, jeżeli tego nie zmienimy, bardzo trudno będzie nam obsadzać nie tylko najwyższe stanowiska w państwie, ale właśnie te niższe, te chyba nawet bardziej kluczowe w takich instytucjach jak Unia Europejska, ONZ, MKOL i tak dalej. No myślę, że to jest dobra puenta do mówienia Dobra, o czy tym, nie co... wiem. Dobra puenta do tego, co mamy zamiar, do mówienia o tym, co mamy zamiar robić i co robimy w Instytucie Wolności, co chcemy robić w tym projekcie Strategia dla Polski i co robimy w Szkole Przywództwa, bo tam właśnie kształcimy takich ludzi. Oczywiście przede wszystkim kształcimy przedsiębiorców, ludzi, którzy odnoszą już wielkie sukcesy w biznesie, którzy poznają innych ludzi, bo tak naprawdę budujemy wielki hub networkingowy, w którym spotykają się i ludzie z biznesu, i z administracji, i przedsiębiorcy, i menedżerowie, i ludzie działający w NGO naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I teraz, kiedy dołączyłeś, mam nadzieję, że to od strony merytorycznej i takiej strategicznej bardzo to wzmocnisz i ten projekt z udziałem naszych absolwentów, bo w tym projekcie będą uczestniczyć absolwenci szkoły, no, że jakby robimy coś, z czego może skorzysta trochę ten rząd, może następny, może kolejne. Będziemy do tego wszystkich przekonywać, a przypominam, że 5 osób może jeszcze się załapać do tej szkoły przywództwa. Musicie państwo napisać krótki tekstik, krótki do jednej strony, właśnie na temat tego, jakiej strategii dzisiaj Polska potrzebuje. Przyślijcie ten tekst na adres spiw@instytutwolności.pl. Ten adres znajdziecie zapisany pod tym odcinkiem. I w piątek zaczynamy, także macie niewiele czasu. To nie jest oferta bezpłatnego stażu, bo ten kurs jest normalnie płatny, ale dla tej osoby, którą wybierzemy, najlepszą, on dostanie 50% zniżki od nas, a zdecydujemy o tym razem. Marku, bardzo ci dziękuję i Ja cieszę również. się, że dołączyłeś do Instytutu i będziemy razem pracować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Pytań tu jest bardzo wiele. Piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. Wspierajcie Układ Otwarty i słuchajcie Układu Porannego co rano od poniedziałku do piątku. I pamiętajcie, szkołaprzywództwa.pl. Pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.